Witam wszystkich. Druga część tematu wolno gasnącej kontrolki oleju. Wymieniliśmy uszczelki w podstawie filtra, no i oczywiście to nie pomogło albo pomogło za mało, więc pozostaje już tylko jedna rzecz, czyli zmiana zaworka zwrotnego w podstawie filtra. Silnik oczywiście M54 i M52TU. Oczywiście, żeby to zrobić, trzeba całą podstawę filtra zdjąć. Jeżeli ktoś nie wie, jak zdjąć podstawę filtra oleju, to polecam ten film, który się teraz pojawi na karcie. Tam to jest dokładnie omówione. No ja ten zaworek zostałem w takiej pozycji, także ewidentnie już jest do wymiany, bo po prostu jest przekoszony. Tutaj w ogóle widać jakieś uszczerbienie. Ciekawe, gdzie ten metal poleciał. Tak samo tutaj też już brakuje kawałka. Także no niestety, ale to jest ewidentnie do wymiany. Oczywiście BMW tego nie sprzedaje, trzeba by sobie kupić całą podstawę filtra nową, więc sprytni przedsiębiorcy już weszli na rynek z różnymi zamiennikami. Jest dostępnych różnych wiele wersji, one wyglądają mniej więcej tak samo. Są takie rozkręcane i to najczęściej jest albo plastikowe, albo też jest aluminiowa czasami. Ten czpień, który zamyka ten zaworek. Ja tu mam akurat aluminiowe, kupione w polskim internecie. Nie z Rosji i nie z eBaya. Można też w Polsce. Tu jakiś smar. W każdym razie trzeba go teraz wydłubać, no i założyć ten nowy. Najprościej oczywiście śrubokrętem. Jeżeli mamy jakiś ściągacz do łożysk wewnętrznych, to też można tutaj złapać od środka i go pociągnąć do góry. Jeżeli śrubokrętem, to zapieramy się najlepiej o te krawędzie tutaj, tu i tu, a nie o te, bo tutaj jest uszczelka, natomiast jak to uszkodzimy, to tutaj jeszcze tragedii nie będzie, także najlepiej po bokach. Problem jest taki, że tu jest mało miejsca. Jak widać, odłupują się kawałki aluminium, także uważamy, żeby tego nie pogubić gdzieś tam w silniku, żeby to szczególnie w te dziurki nie poleciało, bo potem poleci do miski. No i dobra, wyjąłem zaworek, jak widać tutaj troszkę odrapałem, to akurat nie jest problem. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby te wszystkie opiłki, które jakoś tam zeskrobiemy, żeby to zabrać, żeby to dokładnie wszystko wymyć, żeby to potem nie latało nam po układzie olejowym. W środku powinno być w miarę czysto, można sobie najwyżej przetrzeć zmywaczem. Tutaj ja zrobiłem jeszcze małe uszkodzenie, to jeszcze nie jest problem, ale sobie wolę to jakoś wygładzić papierkiem czy czymś, żeby mi to uszczelki przypadkiem nie uszkodziło, natomiast to tutaj to jest raczej też bezproblemowe. No i mamy nasz stary zaworek. Te wszystkie nowe praktycznie są sprzedawane bez sprężyny, więc trzeba tą sprężynę przenieść tutaj. No ewidentnie ten plastik już jest tak kruchy po 20 latach gorąca, że łamie się praktycznie w palcach. Także mamy ten element tutaj, akurat jest plastikowy, ale może być aluminiowy. No i ta część tutaj na zewnątrz razem z tym pierścieniem tu wewnątrz jest taki, widać taki stożek troszkę i to jest ten punkt kontaktu, gdzie to powinno się stykać w miarę szczelnie. Jak widać, gwint jest na zewnątrz, więc on w ogóle nie jest elementem uszczelniającym. No i zwłaszcza jeżeli to jest aluminiowe, no to trzeba to też dobrze podocierać. Tak samo ten plastik też nie do końca trzyma, więc trzeba to podocierać. Ja tu mam jakąś tam pastę do zaworów. Można sobie ułatwić życie, bierzemy naszą sprężynkę, zakładamy ją tak jak powinno być. Zakładamy to. Przy okazji upewniamy się, że jest wszystko czyste.
Bierzemy naszą pastę, bierzemy trochę, to jest nieduża powierzchnia, więc nie musi być wiele. Wciskamy, no i na tą powierzchnię kontaktową cyk, zamykamy, powolutku sobie obracamy. To jest aluminium, to jest plastik w środku, więc to jest naprawdę miękkie, tutaj dużo nie trzeba. Sprężyna nam sama będzie dociskała, więc nie powinno być tu problemów. Można ewentualnie jakimiś tam kleszczami. Zbieramy nadmiar. Jak widać, pojawiła się taka obwódka, gdzie zostało to lekko wytarte. To trzeba będzie oczywiście dokładnie jeszcze umyć jakimś tam zmywaczem czy czymś. W ten sposób raczej tego nie robimy, bo to się łatwo kołysze, więc możemy sobie tutaj niepotrzebnie zrobić krzywo. Lepiej to zrobić, jak jest złożone. Jak szybko sprawdzić, czy to już wystarczy? Bierzemy sobie albo jakąś naftę, benzynę, albo po prostu zmywacz do hamulców. Kapiemy tutaj troszeczkę. Patrzymy, czy spływa. No, u mnie jeszcze spłynęło, czyli jeszcze za mało. Trzeba jeszcze poprawić. No jak troszkę sobie tak popracujemy, podocieramy, jak widać pod spodem suchutko, także już to nic nie puszcza. De facto powinienem to testować od drugiej strony, no ale tak myślę, że też jest dobrze, bez jakichś tam dziwnych konstrukcji i tak dalej. Jak widać, zawór trzyma i skoro trzyma zmywacz do hamulców albo naftę, to olej też na pewno utrzyma, także myślę, że jest ok. Pamiętamy, żeby go dokładnie oczywiście umyć, żeby nie było takich resztek tej pasty docierającej. No i przed każdym takim testem też wypadałoby to wszystko dokładnie zmyć, żeby tam tych resztek pasty nie było gdzieś na tych krawędziach, jak będziemy testować. Tylko to musi być faktycznie czyste. No i na sam koniec oczywiście też wypadałoby go dokładnie oczyścić, no i możemy w zasadzie montować. Zrobiłem jeszcze jeden test. Tutaj mam naftę, wlałem trochę na górę. No i jak widać, zupełnie nic nie puszcza, także myślę, że jest idealnie. Przy okazji można też wymienić tą uszczelkę, jeżeli tego wcześniej nie zrobiliśmy.